Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Godzina trochę po 7. Poranna kawka. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje, jak to zwykle na początku. Ale tu przewiewnie teraz w tej łazience. Jak się siedzi na tronie, to widać wszystko. Normalnie idealna łazienka dla tak zwanej Marites, czyli dla plotkary na Filipinach. Za chwilę będą chłopaki koło 8, tak jak przyjeżdżają o 8. No i kontynuujemy pracę. Zobaczymy, co chłopaki mają w głowie. Ja wiem, co ja mam w głowie, z czym dzisiaj byśmy mogli popracować. I czy zgodzimy się wspólnie na którąś z wersji. Nie ma co przedłużać. Zaczynamy kolejny dzień. Ostatni vlog z dni wyszedł dość długi. Także jeżeli ten z dzisiejszego dnia również wyszedł jakiś bardzo długi, to nie połączę tutaj dwóch vlogów, bo jakby tylko były vlogi powyżej godziny, to myślę, że to nie będzie interesujące dla wielu osób. Nie każdy ma godzinę dziennie, żeby oglądać, no chyba byście to rozwijali sobie na 2-3 dni. Wydaje mi się, że dzisiaj też będzie duży progres. Dzisiaj też będzie duży progres. Pieniek się trochę wypalił z wczoraj, ale nie jestem zadowolony z tego, jak się wypalił. Ale ogarnie się to. Wszystko się ogarnie. Wypijam swoją kawę, przyjadą chłopaki, zaczynamy kolejny dzień. Uprzątnąłem trochę gruzu, zaimpregnowałem dolną belkę. Ona będzie lakierowana, to co będzie zamknięte Hardiflexem. Mayo buntak. Buntak put. What is this? Yesterday, bill router. Okay. Przynieśli karteczkę. Ktoś był w międzyczasie zostawić ile za wodę. Jaki mam postęp prac? Ja skuwam do reszty sam wianek dookoła z tej płyty betonowej, bo jeżeli będziemy kupali tutaj zbiornik retencyjny na prysznic, pralkę i wszystko, kuchnia, zlew z łazienki, wszystko będzie tutaj skanalizowane w zbiornik, który będzie kupany tutaj potem, to będziemy mieli masę urobku, który nigdzie nie zostanie wykorzystany. Więc tym urobkiem przykryjemy tutaj tą część i będzie to z głowy. Część pieńków, to co się nie wypali, to co wystaje, tak jak to, że to się wypali, to się spalił prawie cały. Przykryjesz to tym urobkiem i tyle. Będzie lekkie wywyższenie tutaj poziomu gruntu. Ta płyta betonowa też będzie schowana. A chłopaki w międzyczasie robią wykop pod kolejną ławę. I kolejny słup się będą robić. Ja też będziemy zamawiali bloczki. Ale idzie dużo szybciej z moimi narzędziami. Dobra, jedziemy do sklepu po bloczki, po więcej drutu, kręców zbrojeniowych. No i przy okazji spróbujemy zahaczyć o sklep samochodowy i kupić filtr powietrza i filtr paliwa. Zobaczymy, czy się uda. Po drodze do sklepu podjechałem do sklepu samochodowego, kupiłem nowy filtr powietrza doprowadzający powietrze do układu, do silnika. No i filtr paliwa, widzę, że to się bardzo prosto wymienia, to jest tylko na wcisk, ale i tak muszę iść z mechanikami rozliczyć za wczoraj, więc przyjechałem do nich, niech sobie to zmienią. O, Jan, our best mechanic. Hey. What is the name of YouTube channel, sir? I can show you on the phone, it's my first name and the last name, Aleksander Wojtysiak. Alexander. Wojtysiak. Alexander. Wojtysiak, I can show you on the phone. Okay. I have the English subtitles as well. Oh. Już ściągnął stary filtr paliwa, zaraz go otworzymy, żeby sprawdzić, jak on wygląda w środku. How old are you? 21. 21. Yeah. You look older. Ha.
And you, how old are you? 33. 33. So you have a lot of skills at so young age. You will be a very good mechanic. You are already a good mechanic. The boss is your family? No. We are different place. Where are you living? Nahirong. Uncle Dennis from Tigbawan, and the other one mechanic is Simakulong. The same. I don't know where is that. It's there. Over the Juliana's. On the way to Maria? Yeah. Nowy filtr paliwa jest przezroczysty, także będzie wszystko widać. A stary jest upaprany niemiłosiernie. Ciekawe jak wygląda w środku, zaraz go otworzymy i sprawdzimy. Widzicie, tutaj wstarczą tylko kombinerki, żeby rozpiąć tą klemę na wężyku i założyć, no ale mówię, wczoraj z nimi nie rozliczyłem, to podjechałem i niech sobie zmienią. Stary filtr paliwa dość wysłużony. Otworzyłem go nożykiem w międzyczasie jak Jan pracuje, także nie zaszkodzi go zmienić po prostu. I za chwilę jedziemy w dalszą drogę. I możecie zgadnąć w tym momencie, ile kosztuje taka usługa, jak wczoraj ratowali nas na drodze, przyjechali całą ekipą w 4 osoby samochodem, stąd jechali jakieś powiedzmy pół godziny w jedną stronę i pół godziny z powrotem, na miejscu serwis. Nie była to duża praca, no ale ja nie miałem żadnych narzędzi z sobą, nawet taśmy izolacyjnej, więc ja bym tego nie zrobił za Chiny ludowe. No i przyjechali, naprawili to, przyjechałem, wymienił ten filtr paliwa, jeszcze otworzył tutaj z przodu, sprawdził resztę układu podającego benzynę, wężyki, wszystko jest szczelne. No i zgadnijcie, ile to mogło kosztować. 800 peso. Niesamowici mechanicy. Niesamowici. Wszystkie problemy rozwiązują od ręki. Jak tylko dawieś im po prostu narzędzia. Jesteśmy u Owena. Halo Blaki zamówione z dostawą, ale nie wiadomo, czy dzisiaj dojadą. Bierzemy cement, drut wiązałkowy i pręty zbrojeniowe 9 mm. Najlepiej jakby dojechały dzisiaj, ale jeżeli nie będzie takiej możliwości, raczej może po drodze gdzieś jeszcze będą stały przy drodze, to może złapę chociaż tyle, ile by było, nie 50 sztuk, 100. Bo muszą się zadzwonić w miejsce, z którego ewentualnie wezmą. Dostali adres i ma być się dowiezione, ale zobaczymy. No tutaj bardzo chciał zostać chłopak gwiazdą. O. Patrzcie na szkło, tak jest. Very nice hat. Very important hat. Mówi, vlogujesz, to kręć. Vlogging, of course. Co tu jeszcze mają? Poszycia dachowe. Druty pogną, bo i tak będą cięte potem. A, po prostu lepiej jechać. Oh, you don't need your hat anymore? Itu gitu. Bisa berenang di bawah. Oke, aduh mau sikat punya. Sikat. Sana all sikat kami. Oh, Sana all ada. Isa. Ayo. Takbo. Sa hat ka tunga ka gas.
Diri ka sulod, diri. Sulod dyan. Dito, diri ka. Yun. Pare ka, pare. Popisują się zamiast giąć pojedynczo. Sulod ka. Tagbo mo. Justin, sulod ka. Sulod ba? Sulod. Kaya sulod na to sa multicam. Dito, mute. Di mo magayo. Ano ba? Pero dili siya kayo mabahog. Isulod, isulod. Na. Dili siya kayo mabahog. No dobra, jestem załadowany. Zapłacone, mogę jechać do domu. I z powrotem na placu budowy. Chłopaki robią zbrojenie. Widzę, że zrobili już słup. Dzisiaj rano pomagałem im swoją metodą, którą też znają, przynajmniej tak mówił Tito wujek, że też znają. Czyli 3, 4, 5. Jeżeli na jednej krawędzi masz 30, gdzie wiadomo, zawsze lepiej jest użyć wielokrotność, bo wtedy masz większą pewność, że będzie to większe. Czyli jeżeli tu mamy 90, to automatycznie tam musisz mieć 3 razy 4, 120 i 3 razy 5, 150 przekątną między punktami. Did you buat this? I wtedy masz koanwar. Did you measure? It fits, right? Czyli tutaj mamy kąt prosty. I'm afraid you might say it wrong. No, odchodzi. Little foreman. Brygadzista. Dobra, biorę się też za pracę. Biorę się też za pracę. Będę zamykał to hardy flexem na dole. No i będę się brał powoli z tą ścianę, zaimpregnowanie i szykowanie tej ściany. Ciężko się nagrywa pracując we trzech. Może zaangażuję żonę, żeby czasem coś z kamerą polatała i ponagrywała. Przed chwilą naprawiałem wodę, bo machając rurą gdzieś się rozszczeniły przeciek. Jest belka. Ja wiem, co powiedzą, że nie obszalowane i tak dalej. Montuję tam te hardy flexy, żeby zamknąć z tej strony, bo tutaj jadą holobloki. Ta płyta zostaje, będziemy mieć naprawdę masę urobku, który się wykorzysta i tutaj się rozplanuje, żeby zakryć tą płytę. Jak będziemy tutaj kopać wielki zbiornik, no to będzie masakra po prostu, ile będzie urobku. Jeżeli ktoś coś powie na temat tego zbrojenia i tego, jak jest to zrobione, nie musicie wierzyć na słowo, ale ja tam byłem. Zaczynając pracować, miałem może 18 albo 19 lat. Czekajcie, przyciszę radio, bo dzisiaj radio Makity dudni. A mianowicie, mając 18 czy tam 19 lat, zaczynając pracę w Łodzi jako pomocnik budowlany. Pierwsza moja praca. Mieliśmy taką realizację. No robotę, zresztą robotę, jeszcze nikt nie mówił o żadnych realizacjach, o projektach. Na ulicy Demokratycznej, to jest na Rudzie. Łódź Ruda. Taki dom obok szkoły, pamiętam. No więc, jeżeli się nie mylę, to był to człowiek, mężczyzna, który kupił sobie dom. Wykształcony, majętny, był adwokatem albo prawnikiem. Coś w ten deseń, coś z prawem związanego. No i kupił sobie dom na ulicy Demokratycznej. I jako, że nie znał się w ogóle na budownictwie, no to kupił takiego bubla i taką popelinę, że głowa mała. Był to jedyny budynek w moim życiu, który na głębokość ponad 2 metrów trzeba było całego obkopać szpadlem dookoła, bo nie było miejsca na koparkę, była mała działka, dach zachodził od dachu do ogrodzenia następnej działki było może, nie wiem, od krawędzi dachu, no od ściany było powiedzmy 2,5 metra, no to od krawędzi dachu było mniej. Jeszcze była podbitka, nisko był dach, więc ciężko byłoby z koparką. Jeszcze to były takie czasy, że nikt nie myślał wtedy o koparkach, do takich robót. Cały budynek musieliśmy obkopać.
bo cały fundament był zrobiony w taki sposób, że po prostu ktoś kiedyś koparką wykopał, ktoś na pałę zrobił ten dom po prostu po sprzedaż i szukał jelenia, który to kupi, no i znalazł. Wykopał dół i zalał betonem, bez żadnego szalunku, bez niczego. Cały budynek na tym stał, takie wiecie, nierówno od ziemi, jak się to odkopywało. W ogóle niczym to nie zabezpieczone. Malowaliśmy to wtedy, nie pamiętam już jak się to nazywa, taka masa bitumiczno-kauczukowa, czarna jak smoła, strasznie brudzące i lepiące. No i stropian z siatką. To cały dom musieliśmy obkopać, bo cały dom był popelina jak nie wiem. A w środku wylewki to były takie. Zobaczymy porównanie. Ktoś zaoszczędził wtedy na cemencie i zamiast cementu dosypał piasek. Bo jak mamy teraz zamiecioną wylewkę betonową, to jak wchodziłeś do tego domu, do środka i robiłeś tę posadkę tak, to miałeś dziurę wyjeżdżoną butem po kilku ruchach. Cała wylewka w domu też musiała być robiona od nowa. Ta para miała tak niesamowite koszty, że się wtedy normalnie łapałem za głowę. Pamiętam, że wtedy jeszcze układałem płytki na narożnikach takie ozdobne. Takie cegiełki, one były z jakiegoś piaskowca, strasznie niewygodne jeszcze dla mnie, dla pomocnika. No ale majstry pijane leżały, no to ktoś to musiał robić. Pamiętam, że na narożnikach różnice od pionu na wysokości, bo to był dom parterowy, tam było nie wiem, powiedzmy, że 3 metry od gruntu tego narożnika zewnętrznego. To na niektórych narożnikach były odchyły od normy jakieś 2 cm. Tak myślę teraz i chyba był to taki prywatny dom, to chyba był to najgorszy projekt jaki kiedykolwiek widziałem, na jakimkolwiek byłem, że taka popelina tam była zrobiona, że tam się dosłownie nic nie zgadzało. Nic się tam nie zgadzało, a ktoś to kupił i pewnie drugie tyle albo ponad to władował, żeby doprowadzić do jakiegoś stanu użyteczności, bo dużo łatwiej się buduje niż remontuje. Każdy to wie, że łatwiej jest od zera coś robić i robić poprawnie, niż robić potem jakieś remonty. Tutaj robione jest tak, jak jest robione. Ale w porównaniu do tego, co było tutaj zrobione wcześniej, no to i tak będzie niebo a ziemia. Bo ta wylewka... Zobaczcie, co się tutaj stało. Jak tutaj podmyło. Pewnie miało to związek też z tym, że odpływ od kuchni, tak jak widzicie, wystają rury. Wszystko ze zlewu szło bezpośrednio tutaj. No i jeszcze z dachu woda spadała, był delikatny spad. I jak wymyło pod tą płytą, na której teraz stoi kuchnia. Trzeba to będzie nadlać, ale to też potem. Plan jest taki, żeby kuchnię, widzicie te wypusty, i tu był prysznic, który też miał zwykły wypust. Tam od kanalizacji szła zwykła rura, która też wypuszczała wodę z posadzki. Macie już jakiś obraz przestrzenny, jak to będzie wyglądało, gdzie była stara łazienka, gdzie był stary mur. Stara ściana, to nie był mur. A gdzie wychodzimy teraz? Więc docelowo tu będzie prysznic, prawdopodobnie. Toaleta zostaje w tym samym miejscu, w którym jest, bo tam jest inny zbiornik do toalety. I żeby nie musieć cudować z posadzką, to ona zostanie tam, gdzie jest. Drzwi będą przeniesione bardziej centralnie. Tu będzie stał zlew i pralka albo tu, albo tam, gdzieś jeszcze będzie stała pralka. Więc będzie naprawdę duża łazienka z prysznicem. Wszystko będzie trzeba skanalizować do wielkiego zbiornika, który będzie kopany tutaj. Jak już będziemy mieli te ławy, to tutaj będzie się kopało zbiornik. Pewnie tam jeszcze trochę się skruszy tej posadzki, bo to zostawimy tak jak jest. I skanalizuje się kuchnię z tym zbiornikiem. A toaleta będzie miała osobny zbiornik, który działa po prostu. I taki jest teraz na to plan. Chłopaki wrócą, będzie zalewane to, co jest zrobione dzisiaj. Zobaczymy, czy przywiozą bloszki dzisiaj, czy nie.
Ja dokończę to i wezmę się za tą ścianę, za impregnowanie tej ściany, która tam jest, żeby na nią też nabić Hardiflexa, bo to jest taki materiał, jak się w Norwegii używa na łazienki. Jak robisz dom drewniany i kładziesz płytę pilśniową, nawet impregnowaną, i masz łazienkę na piętrze, to zawsze taką płytą cementowo-włóknową się jeszcze to obkłada przed wylewką, żeby drewno nigdy nie miało bezpośredniego kontaktu z betonem, wylewką, czy co tam będzie robione. No i tutaj też ze względu na to, żeby ta ściana nie miała bezpośredniego kontaktu, jak to będzie murowane, zalewane i tak dalej, to będzie Hardiflex nabity na tą ścianę. No i kolejna sprawa taka, że jak on tu zamknie wszystko, to nic tam nie będzie sobie w środku chodziło, żadne jaszczurki i inne takie historie. Hardiflex dojdzie tylko tutaj do miejsca, gdzie będzie kończyła ściana, a tam będzie bambus. Dach będzie obcięty, tutaj już to tak wisi po prostu tabelka, dach będzie obcięty i postaramy się go w całości podnosić na wysokość, którą chcemy mieć, bez demontażu, potem się go poskręca i na razie tak zostanie. Będziemy po prostu, jak będziemy potrzebowali podnieść dach jeszcze wyżej, to się go jeszcze wyżej podniesie. To nie powinna być ciężka konstrukcja, poza tym są 2 siłowniki hydrauliczne, więc wydaje mi się, że bez problemu będziemy mogli sobie podnieść, gdzie będziemy tylko chcieli i po prostu pracować tak jak pracujemy teraz pod dachem, bo tylko wychodząc na słońce byłoby tragicznie pracować w pełnym słońcu tutaj. Ale dzięki temu, co mamy, jest trochę lepiej. Co jeszcze? No chyba to nic na dzisiaj. Na ten moment. Wydaje mi się, że jak na 1,5 dnia, bo teraz dopiero 12, połowa pierwszego dnia, jest zrobione naprawdę bardzo dużo. No i wydaje mi się, że będą to ludzie odpowiedni, żeby ewentualnie robić jeszcze jakieś dalsze rzeczy. Chociaż ten budynek, który ma stać tam, to będzie już oddzielna grupa ludzi, oddzielna firma. Niech oni to robią, biorą za odpowiedzialność na kontrakcie, na wszystkim. Gdzie ja tylko ewentualnie będę to filmował, patrzył na to, jak to powstaje, dokumentował to. No i w przyszłości zobaczymy, co się wydarzy. Bo wydaje mi się, że dałoby się tutaj rozbujać jakąś niewielką firmę budowlaną, właśnie tak jak nawet z wujkiem, z tym chłopakiem, z pomocnikiem. To też rodzina. To jest wujek Tito, co robił ze mną łódkę, to jest też jego wujek. Także też jest jakiś krewny mojej żony, także też moja rodzina. Młodszy ode mnie, 30 lat, 4-letni syn. Tak jak ja pracował kiedyś w banku 2 lata temu, ale stracił pracę od tamtej pory, po prostu buja się na pracach dorywczych. Więc nawet i lepiej, że po prostu z rodziny się kogoś wzięło i wspólnymi siłami to zrobimy. Oni też zarobią, będą mieli jakieś pieniądze na życie dodatkowo. A to też nie są jakieś ogromne pieniądze, mówmy się, ale i tak płacimy więcej niż płacili inni youtuberzy, którzy gdzieś tam wspominali, ile oni płacą swoim ekipom, ile płacą dniówki. To my płacimy trochę więcej. Wujkowi, jeżeli się nie mylę, a zresztą zaraz spytam Ernestine. How much we are paying them? 750 to Tito? 750 Tito? 50 or 700? And two helper? Wujo jako ten, co tutaj wie, dostaje 700 peso dniówki, a pomocnik dostaje 500 peso dniówki. Także z tego, co gdzieś tam kiedyś oglądałem jakieś inne vlogi, no to dostałem trochę więcej niż po prostu niektórzy, którzy się budowali na Filipinach, płacili swoim ludziom. Miało być, dołożyliśmy te 50 peso, to byłoby 450-650 peso i miało być niby bez żadnych tam takich, to nie są posiłki, bo się siedzi pół godziny, o 12 jadą i tak na przerwę godzinną, ale w międzyczasie jakiś chleb z jakimś masłem orzechowym,
Zimne napoje, kawa i tak dalej. Rodzina, przecież nie będziemy robić popeliny żadnej. To nie jest niewolnictwo. Sam pracowałem za psie pieniądze w Norwegii, jak wyjechałem za pierwszym razem. I wiem, mam tego świadomość, że moglibyśmy stawić ogłoszenie w internecie na jakiejś grupie Sticky Hor i szukać jakich desperatów, po prostu nie mamy żadnych pieniędzy i przyszli pewnie pracować i za 400 peso dniówki, albo i za 350. Nie wiem za ile by przyszli, ale pewnie by przyszli jacyś desperaci. Ale sam kiedyś byłem w desperacji wykorzystywany w Norwegii za pierwszym razem jak wyjechałem, gdzie niektóre prace to było 120 albo 130 koron na czarno za godzinę. To są niewolnicze stawki w Norwegii. A za takie pieniądze robiłem, żeby zdobyć po prostu klientów. Także jest jak jest i do przodu. Teraz chwila przerwy, połatają rury, niech one się przesną, odkręcimy wodę i zobaczymy, czy będą trzymały. No i dobrze, jaki mam postęp prac, bo tutaj idzie błyskawicznie. 3 osoby, jeden miesza, jeden nosi, drugi leje, mamy to wylane. Nie przyjechały jeszcze bloczki, więc z tym wstrzymujemy się teraz z pracą tutaj i przenosimy się z pracą na front, żeby zrobić ten mur morski. Po prostu nie będziemy stali a też szkoda chłopaków odsyłać do domu, jak chcą jeszcze popracować. Także taki jest plan na teraz. Jest jeszcze trochę czasu dzisiaj roboczego, nazwijmy to dnia roboczego, więc razem pociągniemy temat tego muru morskiego. Wiadomo, to nie musi być skończone w tym momencie, no ale po kolei, po trochu będziemy sobie to dubać. No więc tu jest nasz mur, jak wiecie, który świetnie spełnia swoje zadanie. Nie jest uszkodzony, nie jest podmyty. Widać, dokąd dochodziły fale, jak był ten duży sztorm, czyli jeszcze jakieś metr od muru. I zrobimy przedłużenie tego muru, ale żeby to zrobić, trzeba trochę podkopać, żeby on był bardziej zakotwiony w ziemi, żeby to nie było tak jak się stało tam na drodze, że po prostu wszystko zostało podmyte i wszystko spadło naraz na dół. Koniec tego gadania, biorę się za pomoc chłopakom i zobaczymy, jakie będą efekty. Godzina 15, nie ma co, dzisiaj się chłopaki narobili, pracowałem z nimi przy mieszaniu tego betonu, przy noszeniu tego. Nie przyjechały bloczki jeszcze, ale był ten mur morski. Zaczęliśmy go robić. Jest wymurowana główna zewnętrzna warstwa, z tyłu nasypany rzadszy kamień. Jak przesnie front, jutro się zaleje cały tył takim rzadszym betonem, żeby to wszystko razem związało i będzie to tak zrobione. Jeżeli chodzi o samo dno tego morskiego muru, tą siatkę, co demontowałem z łazienki, miałem kawałki, gdzie były czyste, więc pociąłem je na mniejsze. Tam było z 30 cm szerokości. Pręty 12 wygięte w elki, wbite młotkiem jeszcze w grunt. One były cięte na 50 cm. Elki są 5, czyli 45 cm. Elka jeszcze wbita 45 cm w grunt. To trzyma tą siatkę, jeszcze trochę wystawało między kamieniami, więc wydaje mi się, że powinno to być solidne. Mówię, chłopaki gdzieś napracowali, nie ma problemu, żeby sobie poszli godzinę wcześniej do domu, bo my musimy jechać znowu do sklepu, ogarnąć więcej piasku, więcej cementu i po coś do jedzenia. Co to za zamieszanie? Jestem bardzo zadowolony z postępu prac. Tulfi! Przejść na niego szczekał. To jakiś szczeniak, on jeszcze nie jest dorosłym psem i Tulfi go przegania z Rosie, ale przejść na niego szczekał, już powoli zaczynają się bawić. Tutaj zrobiłem też z tego Hardy Flexa ten dół. Jeszcze dzisiaj, jak wrócimy, no to mój dzień pracy się jeszcze nie skończył. Muszę oczyścić tą ścianę, zaimpregnować co najmniej na raz dzisiaj, najlepiej na 2 razy, jutro od rana 3 raz, przeschnie, zalakierować i nabić tu Hardy Flexa, bo jeżeli wsiadą bloczki, to zaczynamy murowanie. Wzywa mnie żona, jedziemy.
Dobrze, hydraulicy. Na dzisiaj dzień pracy skończony. Palą się pięki, ale dzień skończony. Problem, jaki mamy tutaj, to zbiornik na odpady, na wodę. I teraz tata żony, teściu jest w podeszłym wieku. Jest jeszcze bystry w głowie, można z nim normalnie porozmawiać, ale dokładnej odpowiedzi nie daje, ile litrów ten zbiornik ma, ile metrów sześciennych objętości. Ale dzisiaj moją uwagę przykuła jeszcze jedna rzecz. No bo pierwsza rzecz, która przykuła moją uwagę, to są takie betonowe, myślę, że to otwór, że mógłbym to otworzyć i sprawdzić, rewizyjny. Tutaj nie ma nic, wystaje tylko takie ucho z pyłerenta zbrojeniowego zrobione, ale zobaczyłem, że tu jest rurka, że tu wystaje rura. I jak... już ciemno, a już światła nie ma w łazience. Jak w tej toalecie za drzwiami wleję całe wiadro wody, to było zaślepione, jakaś szmata była w środku, ale jak wleję tam całe wiadro wody, to słyszę, że ta woda chlupie przez ten otwór. Do tej pory myślałem, że mamy dwa oddzielne zbiorniki, które są zrobione. Jeden pod toaletą tam, a druga toaleta jest tu za ścianą, ta zewnętrzna. Ale teraz zastanawiam się, czy nie jest przypadkiem zrobione tak, tym bardziej, że tu widać linię łączenia dwóch wylewek. A nawet tutaj jest jeszcze linia. Czy to nie jest przypadkiem tak, że są dwa zbiorniki, jeden tu, drugi tam i linia po środku, ale wtedy to byłyby to ogromne zbiorniki pod całą podłogą, albo jeden duży łączony. Zaraz jeszcze sprawdzę z drugiej toalety, jak wrzucę wiadro wody w drugą toaletę, czy też będę strzał wodę w tym otworze, bo może być tak, że jest to zbiornik, dwa oddzielne zbiorniki, ale przelewowe połączone po środku na jakimś poziomie, że jakby jeden się zapełni, to przelewa się do drugiego. I to są drenażowe, że jest żwir na dnie, no i to wsiąka po prostu w grunt. Ale jako iż w tej rurze mam dźwięk wody, no to tu nie było większego problemu założyć tutaj kolanko, jak będzie nowa kuchnia, i podpiąć zlewy. Ale problem pojawia się z prysznicem, który ma być tam na zewnątrz ścianą. No widzicie się w logo, jaka będzie duża łazienka. I teraz, co by tu najlepiej zrobić, co by tu sprawdzić? Myślę, że jutro, jak przyjadą chłopaki, to powiem, żeby trochę podkopać tam z tej strony, gdzie była ta brudna kuchnia, gdzie nie ma wylewki, i zobaczymy, czy może znajdziemy gdzieś ścianę tego zbiornika, bo skoro tam nie ma wylewki, to tam nie ma stropu tego zbiornika. Bo jeżeli chciałbym się podpiąć do tej rury bezpośrednio, i z kuchnią, i z łazienką, znaczy z prysznicem, i ze zlewem, no to wszystko jest możliwe. Wiadomo, ze zlewu nie szłaby rura w dół, tylko na jakimś spadzie, potem po ścianie w zabudowie, połączona z prysznicem do tego odpływu, i wtedy z kuchni też. No ale to by znaczyło, że trzeba by było zrobić prysznic, który jest podniesiony. Wiecie, tak jak robią gdzieś na filmikach w Stanach albo coś, na przykład na wysokość tego hollow bloku, nie wiem ile on dokładnie może mieć, 20 cm wysokości, 30, przyjadą, będziemy wiedzieli. Ale że podnieść po prostu misę prysznica, żeby automatycznie z tego można było zrobić ten spad do tej rury. I jeszcze po drodze pomyśleć o zlewie, bo pralka wiadomo, pralkę się gdzieś upchnie, odpłynie do pralki, się jakoś tego podepnie. Jurant, ratuj, Jurant, hydrauliku, ratuj. Jak to sprawdzić? Czy ja mam dziury wiercić w tym stropie i szukać, gdzie jest pusto, a gdzie trafiam w ziemię? No tata jest akurat teraz w szpitalu. Mówię, tata jest już w podeszłym wieku, ponad 80 lat, 82 lata, jeżeli się nie mylę. Papa said, I can't remember. Don't ask me so much if my head is... Tata nie pamięta, że tata nie pamięta. Dzwoniła do mamy, ma jest w szpitalu, z tatą siedzi. Tak to jest właśnie w
filipińską żoną, że jak tylko tata musi jechać do szpitala, to mama przy nim czuwa 24/7. Mama go nie opuszcza na krok do szpitala. Jest jeszcze jedna opcja, bo mama powiedziała, że jak tata tutaj pracował, to miał pomocnika do tego kopania i że jest gdzieś tutaj chłopak, który może to wiedzieć, tylko trzeba było go zlokalizować jakoś. Postaramy się to zrobić. Bo to by bardzo dużo pracy odjęło, no jeżeli byśmy musieli kopać nowego zbiornika. Sprawdzałem w internecie, to taki zbiornik, jakbyśmy kopali pod prysznic, zlew, pralkę i kuchnię, to powinien mieć powyżej 3 metrów sześciennych. Ale zagwozdka. Bo podpiąć wodę to potem nie będzie żadnego problemu, że podpiąć wodę, tylko ten odpływ tego zbiornika. I kolejne pytanie mi się nasuwa automatycznie, czemu nie wiem, nie przemyśleli tego na początku. Widzieliście, jak był prysznic zrobiony, znaczy prysznic, odpływ z tej łazienki, która była, że była po prostu dziura w posadzce i szła betonowa rurka ze spadem, nie wiem, tam 15 stopni, 20 stopni na zewnątrz, poza budynek, poza tą ścianę i to też wymywało ten fundament na dole. I tak samo jest z kuchnią, też wystają rury, które wchodzą bezpośrednio tam. Czemu oni tego nie skanalizowali? Po co im ta rura była tutaj? Ona wychodzi już poza obrys tej ściany od łazienki, że ona była tu w środku. Albo planowali większą łazienkę, albo planowali zrobić tam kuchnię, tylko potem pomyśleli o brudnej kuchni, która była tam za drzwiami, dzisiaj została rozebrana. Jak to sprawdzić? Jak do tego dojść, co tam jest 5? Słucham waszych propozycji. Taka to może być największy challenge podczas tego remontu z tyłu właśnie. A może się okazać, że będzie bardzo proste, że okazało się, że zbiorniki są wystarczająco duże, żeby się podpiąć i nie będzie problemu, że ta woda będzie wchłaniana. Na początku myślałem, że może tu jest jeden zbiornik, po prostu jeden duży zbiornik, ale może być też tak, że jest przelewowy, że są na przykład 3 komory z rurami na odpowiednim poziomie. No i jak na przykład w jednym są z toalety rzeczy, a jest wyższy poziom wody, to to co z toalety to leży na dnie, a tam to się przelewa ta woda i się oczyszcza. Nie wiem, bardzo mnie ciekawi, co napiszecie w komentarzach. Chociaż wiadomo, że w Polsce się takiej technologii za bardzo nie stosuje. Chociaż rura zbiorna w Norwegii w Gdyni też mają szambo drenażowe. Dlatego Asbjorn mówi, że on się śmieje, że nie je ryb ze swojego stawu tego obok, co jest jezioro domu, bo on się tam załatwia i to idzie przez wody gruntowe. Dobrze, zostawiam was z tą zagwozdką, wszyscy fachowcy. I to by było na tyle dzisiaj. Myślę, że dzisiejszy vlog będzie wystarczająco długi, żeby zrobić to jeden dzień z tego. Także pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, Życie na Filipinach. Dziękuję za komentarze, za lajki, za subskrypcje, no i przede wszystkim za te komentarze, które coś wniosą, gdzieś mi rozświetlą, bo szukam w internecie, sprawdzam filipiński YouTube. Oddelegowałem Ernestine, żeby też posprawdzała, jaką technologią oni to robią. No i mam więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Pozdrawiam was. Na razie. Cześć.